Trafiliśmy do Kambodży i kompletnie nas zaskoczyła. Pytanie tylko, czy na pewno jest to miejsce dla każdego. Zanim zaplanujesz taką podróż lub w ogóle o tym kierunku pomyślisz, poznaj 20 najważniejszych rzeczy, które warto wiedzieć, zanim odwiedzisz Kambodżę. Sprawdźmy więc, czy Kambodża znajdzie się na Twojej liście podróżniczych marzeń. Bo jak się okazuje, nie wygląda do końca tak jak na Instagramie. Jedna z pierwszych rzeczy, o które zawsze dostajemy pytania, to bezpieczeństwo. I tutaj mam świetną wiadomość, w Kambodży czuliśmy się naprawdę bezpiecznie. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek, jak wszędzie, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach turystycznych, ale generalnie jest tu naprawdę przyjaźnie i bez strachu. Ludzie są uśmiechnięci, pomocni, nie spotkaliśmy żadnej agresji. Mega pozytywne doświadczenie. Jeśli szukasz miejsca w Azji, które nie zrujnuje portfela, to Kambodża będzie strzałem w dziesiątkę. Jedzenie w restauracjach od $2 za danie. Przyszedł czas na Angkora. W buteleczce w restauracji kosztuje $1. Czasami nawet za 50 centów. Moi drodzy, a tu mają też piwko za 50 centów, także będzie test po jedzeniu. Noclegi też super tanie. Hostel za kilka dolarów, a jeśli ktoś woli hotel z basenem, bez problemu ceny i tak pozostają bardzo niskie. Można przenocować nawet za $3 za nockę. Mamy osobny odcinek z naszymi wydatkami w Kambodży. Bierzemy $100 i sprawdzamy, na jak długo wystarczy. Link do tego odcinka znajdziesz na ekranie końcowym tego filmu. Aby wjechać do Kambodży, my Polacy potrzebujemy wizy turystycznej. To pozwala na pobyt do 30 dni. Można ją ogarnąć online jako e-wizę albo po prostu na lotnisku, czyli Visa on Arrival. Koszt to $30. My zrobiliśmy to na miejscu, poszło sprawnie, nawet nie musieliśmy mieć własnych zdjęć, bo po prostu pstryknięto je nam w okienku na lotnisku. Wspominam o tym, bo w internecie znaleźliśmy informację, że do wizy potrzebne są zdjęcia paszportowe, które trzeba mieć ze sobą. To się okazało nieprawdą. Oficjalna waluta to rial kambodżański, ale w praktyce królują tu dolary amerykańskie. Dolar tutaj jakby jest drugą obowiązującą walutą. Oficjalną walutą jest rial kambodżański. Warto mieć drobne, bo jeśli zapłacisz większym nominałem, resztę mogą wydać Ci w rialach. Kartą nie zapłacisz wszędzie, więc w Kambodży, jak to się mówi, gotówka to król. Do Kambodży nie bierzcie lekko naderwanych banknotów, bo są problemy. Za uszkodzony banknot skasują nas $2 dodatkowo za jego rozmienienie czy też wymianę. Light is okay? Light? Yeah. You don't have zero. Finish. Finish. Okay, light is so good. W Kambodży dużo łatwiej się dogadać po angielsku. Nie wszyscy mówią, ale jest zdecydowanie więcej osób, którzy mówią dosyć dobrze po angielsku. Nawet na największych zadupiach spotkaliśmy osoby, które mówiły w języku angielskim w stopniu bardzo komunikatywnym. Tak, zawsze się dało się dogadać. Nie z każdym, bo były osoby, które robią oczy i nie rozumieją faktycznie nic, ale to jest rzadkość. Przeważnie coś tam potrafią powiedzieć. Nawet na totalnym odludziu spotkaliśmy kolesi łowiących ryby, którzy złapali z nami krótką pogawędkę po angielsku. What are you doing here? We were looking for to get to the main road. Siem Reap to miejsce, którego w Kambodży nie można pominąć. To stąd najbliżej do legendarnego kompleksu świątyń Angkor Wat i uwierz mi, jest magicznie. Witamy w Angkor Wat. Angkor Wat to nie tylko jedna świątynia, to ogromny kompleks, niegdyś najprawdopodobniej największe miasto świata. W niektórych źródłach znajdujemy informację, że tutaj prawdopodobnie istniało ogromne miasto. W tamtych czasach Londyn miał około 30 000 mieszkańców, a tutaj miasto mogło mieć nawet 90 do 110 albo 20 000 mieszkańców. Ogromne świątynie, to wszystko zostało zjedzone przez dżunglę. Dlaczego zostało porzucone? To jest właśnie pytanie, które wielu archeologów zadaje sobie. Warto tu wstać wcześniej, żeby zobaczyć wschód słońca nad świątynią, bo klimat jest nieziemski. Wschód słońca w Angkor Wat to coś, co trzeba po prostu przeżyć. Tutaj był nagrywany film Tomb Raider. Siem Reap to też niezły imprezowy miks. Bary i puby otwarte praktycznie do rana, więc jeśli chcesz się wyspać w ciszy, sprawdź lokację hotelu i najlepiej szukaj czegoś z dala od centrum. Kto by pomyślał, że w Kambodży można znaleźć rajskie wyspy z białym piaskiem i turkusową wodą. Koh Rong i Koh Rong Samloem jeszcze dość dzikie, mega klimatyczne miejsca. Idealnie, żeby zwiać od gwaru miast i nacieszyć się pięknym plażowym wypoczynkiem. Mieszkańcy są niesamowicie otwarci, pomocni i wiecznie uśmiechnięci. Nawet tuktukarze, a to zwykle najbardziej natarczywa ekipa w Azji, tutaj okazali się wyjątkowo mili i nienachalni. Chociaż nagabywać na przejażdżkę oczywiście będą za każdym razem, jak będziesz koło nich przechodzić. W Kambodży czuliśmy się mega swobodnie i zawsze mile widziani.
Kuchnia khmerska, pychota. Chociaż wciąż osobiście kuchnia tajska dla mnie wygrywa, to w Kambodży zawsze jedliśmy smacznie, a w dodatku chyba najtaniej ze wszystkich przez nas odwiedzonych krajów Azji. Najlepsze danie dzisiejszego wieczoru, prawda? Jest tu sporo wpływów z Tajlandii, Wietnamu, Chin, a nawet Francji, więc masz gwarancję różnorodności. Koniecznie spróbuj amok, delikatne aromatyczne curry na bazie mleka kokosowego i lok lak, wołowina z limonkowo-pieprzowym sosem. A jeśli szukasz przygód, to street foody serwują tu smażone insekty, węże, skorpiony, tarantule. Sami skusiliśmy się na węża i tarantule i nie było to takie złe, chociaż raczej nie było to coś, czym chcielibyśmy najeść się dosyta. Czy Natalia zje kawałek nogi pająka? Raczej była to forma takiej interesującej przekąski. No, I'm not hungry. I'm just trying. Nie jest złe. Po Siem Reap i okolicach nam najwygodniej śmiga się na skuterze. Wypożyczenie kosztuje około $10 za dzień. Cena oczywiście jest do negocjacji. Paliwo też nie jest drogie, a taki skuter pali tak mało, że poruszanie się w ten sposób będzie bardzo tanie. Ile zapłaciłeś? $3 do pełna, moja droga. Technicznie potrzeba międzynarodowego prawa jazdy na motocykl, ale w praktyce jest z tym różnie. Skuter wypożyczą bez problemu, bo nikt tego nie sprawdza. Kontroli policji też wielu nie widzieliśmy, w sumie to żadnej. Jednak jeśli nie ma się prawa jazdy, to zawsze jest jakieś ryzyko. Oczywiście wybór należy do Ciebie. Jeśli nie chcesz prowadzić skutera, bo to jednak chaotyczna jazda w azjatyckim stylu, to tuk-tuki znajdziesz na każdym kroku, a kierowcy mają nawet gotowe wycieczki i trasy zwiedzania. Oczywiście najpierw usłyszysz wyższą cenę i jak najbardziej można się targować. Phnom Penh to dynamiczna stolica z około 2 milionami mieszkańców. Nowoczesne biurowce, ciekawe muzea, rewelacyjne zabytki, np. Pałac Królewski, Wat Phnom czy Narodowe Muzeum Kambodży. Niezwykle poruszające jest też Muzeum Ludobójstwa, Tuol Sleng i Pola Śmierci Killing Fields, które przypominają o przerażającej historii Czerwonych Khmerów. Historia Kambodży jest niestety naznaczona tragedią. Rządy Pol Pota i Czerwonych Khmerów w latach 70. doprowadziły do śmierci prawie 2 milionów ludzi. Terror, głód, prześladowanie, koszmar, który wciąż siedzi w pamięci mieszkańców. Jeśli chcesz zgłębić temat, warto odwiedzić Muzeum Tuol Sleng w Phnom Penh oraz Pola Śmierci. Wiele posągów tutaj w tej świątyni zostało zniszczonych podczas wiadomo kogo. Czerwoni Khmerzy przez Pol Pota, tego pieprzowego komunistę. Tak, nie chciał, żeby ludzie się modlili, przyszli tutaj, zniszczyli wiele historii. Bardzo przykra historia, warto się zapoznać z tą historią. Prawie 2 miliony ludzi zginęło podczas rządów tego krwiożerczego, okrutnego człowieka. Zawsze kupujemy lokalną kartę SIM, jeśli planujemy zostać gdzieś dłużej niż kilka dni. W Siem Reap nie było z tym żadnego problemu. Za około 20 zł mieliśmy kartę SIM z nielimitowanym dostępem do internetu. Pamiętaj tylko o paszporcie do rejestracji karty. Yeah, unlimited. $4. Yeah. $5. Okay. Jeśli jednak nie chcesz się bawić w zakup lokalnych SIM i wymiany kart, to na jednym telefonie testowaliśmy też kartę eSIM, która sprawdzała się bardzo dobrze. Link do polecanej przez nas oferty znajdziesz na dole w opisie tego filmu. W Siem Reap znajdziesz wszystko, czego dusza zapragnie. Większe i mniejsze sklepy, supermarkety z naprawdę niezłym zatowarowaniem, lokalne targi, apteki, a także całkiem sporo miejsc z pamiątkami. Oczywiście mówimy tutaj o dostępności jak na Azję. Nie można się spodziewać aż takiego wyboru jak w naszych supermarketach, ale myślę, że jak na tę część świata to nie ma tragedii. Baza noclegowa Siem Reap jest spora i dopasowana do różnych potrzeb. Są luksusowe hotele z basenami, ale i hostele dla imprezowych dusz, które kipią energią przez całą dobę. My mamy hotel za $30 za noc, ale zobaczcie, można przenocować nawet za $3 za nockę. A pokój za $16. I jest też basen. Ważna rada, jeśli chcesz uniknąć nocnych hałasów, dokładnie sprawdź lokalizację. Pub Street i okolice to gwarancja imprez do białego rana. My mieliśmy naprawdę fajny hotel, ale jeśli zdecydujesz się na niego, to proś o pokój w głębi. Pierwszą noc spędziliśmy w pokoju zaraz przy ulicy i lokalne imprezy nie dały nam długo zasnąć. Kambodża była kiedyś pod protektoratem Francji, więc w kuchni czy architekturze widać te europejskie wpływy. Jednocześnie kraj ten przez wieki rywalizował z Tajlandią, czyli dawnym Siamem, co też odbiło się w historii i kulturze. Z jednej strony mamy dawne wojny i spory terytorialne, z drugiej przepływ kuchni, języka i tradycji.
Nie można zapomnieć o jeziorze Tonle Sap, największym jeziorze słodkowodnym w Azji Południowo-Wschodniej. Leży niedaleko Siem Reap i stanowi jedną z ważniejszych atrakcji w tej okolicy. Pływające wioski i rybołówstwo. Miej jednak na uwadze, iż zrobiono z tego atrakcję turystyczną i już zanim do jeziora dojedziesz, to mogą cię zatrzymać po drodze i każą zapłacić bilet w cenie $20 za osobę. Nam właśnie to się przytrafiło i na początku myśleliśmy, że to jakiś scam, ale zatrzymywali na drodze też całe autobusy z wycieczkami. W połowie drogi do jeziora, do największego jeziora w Azji Południowo-Wschodniej, mamy zapłacić $20 za osobę za bilet. Po pierwsze mi to zabrzmiało trochę jak jakiś przekręt, no bo 20 minut drogi jeszcze od jeziora i nagle na drodze nas zatrzymują, że mamy płacić za bilet. On mówi, że to na łódkę, żeby przypomnieć się łódką. My mówimy, że nie chcemy łódki. On nie pojedziemy. Jak nie zapłacimy, to nie pojedziemy dalej. Później napisałem do lokalnego biura podróży, z którego wynajęliśmy skuter i napisali mi, że to może być faktycznie legitny pobór opłat za dojazd i wycieczkę łodzią po jeziorze. Moi drodzy, nie wychodźcie sami tutaj wieczorem na ulicę. Poszedłem tylko coś kupić. Natalia wieczorem nie chciała jej się wychodzić i wychodząc do sklepu zaczepiały mnie już dwie panie, które pytały o dziwne rzeczy. Na przykład "Where are you going, baby?" A tak wygląda mina Natalii, jak się dowiedziała o tym incydencie. Dzisiaj idę sam na miasto. Lubisz imprezy? Pub Street w Siem Reap to twój raj. Kluby, bary, jedzenie, muzyka, ludzie z całego świata i tanie drinki. Można imprezować do białego rana, a potem rano zwiedzać świątynię. Oczywiście, jeśli starczy ci sił. Moi drodzy, jak ważne jest, żeby dostać fajnego przewodnika, bo to robi całą zabawę na takiej wycieczce. Jeśli chcesz odwiedzić Kambodżę na własną rękę, to mamy do polecenia świetnego przewodnika, z którym mieliśmy okazję zwiedzać Angkor Wat. Nasz ulubiony przewodnik B-U-T-H się to pisze, to nie tak jak Buddyjski mnich były. były buddyjski mnich, Czyli były 4 chrześcijanin, razy były B. muzułmanin. On był wszystkim i każdym. Bardzo ciekawy człowiek i chcemy tutaj wrócić i nagrać w ogóle z nim jakiś fajny, mega kambodżański odcinek, khmerską przygodę z mnichem. Eating is not karma, killing is karma. Oh, so you can eat, but not kill. Ma masę historii do opowiedzenia, może odebrać cię z lotniska, zawieźć w dowolne miejsce w Kambodży, zorganizować każdą wycieczkę i pokazać sporą część kraju. My się z nim świetnie bawiliśmy, dlatego polecamy go i na dole w opisie pod filmem znajdziesz jego numer, możesz się z nim kontaktować przez WhatsApp. Niestety nie mówi po polsku, ale po angielsku nie było żadnego problemu. Empty cloud. Really? No jasne, że warto. Kambodża to szalona mieszanka historia i kultura, przepiękne krajobrazy, pyszne jedzenie, ciepłe uśmiechy mieszkańców i naprawdę przystępne ceny. Welcome to Cambodia. Beautiful country. That's true. Kind people, friendly, food good, Affordable. comfortable, good price. My czujemy ogromny niedosyt i już dziś planujemy kolejną wyprawę. Jeśli myślisz, gdzie wybrać się w Azji, zrób sobie przysługę i daj Kambodży szansę. Zaskoczy cię na plus. No i koniecznie zobacz nasz challenge w Kambodży, gdzie bierzemy $100 i sprawdzamy, na jak długo nam to wystarczy. 2 kokosy i 2 kawy, $3,5. W tym filmie zobaczysz ceny różnych rzeczy, ile co kosztuje w Kambodży. Naprawdę warto zobaczyć, zanim się tam wybierzesz. Polecamy. Dlatego kliknij link, który już widać na ekranie i do zobaczenia tam. Cześć!